Jakie były twoje Proszę, pierwsze proszę. wrażenia, jak przyjechałaś do Krakowa? Jak wyglądało z tą nauką? Jakie właśnie Mhm, miałaś mhm. pierwsze wrażenia, ale z nauki polskiego? Jakich metod używałaś? Ty wolisz polskie czy włoskie jedzenie? Jaka jest najlepsza włoska pizza? Margherita. 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 Kochani, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym rozmawiamy z nauczycielami, ekspertami i osobami, które z sukcesem nauczyły się polskiego, tak jak Ilaria, abyście mogli uczyć się na ich doświadczeniach i aby mogły dać Wam jakieś fajne wskazówki do nauki języka. Cześć Ilaria. Cześć, dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ilaria, powiedz mi, bo jestem bardzo ciekawy, jak to się stało, że zaczęłaś uczyć się języka polskiego? Uczyć się polskiego, kiedy w czasach studiów uczyłam się polskiego w uniwersytecie w Rzymie, czyli we Włoszech. I wiesz, wszystko zaczęłam zacząć, kiedy mm, nie wiedziałam, co studiować. Bardzo lubię języki obce, ale w czasach studiów nie wiedziałam, co wybierać. Czyli Mhm. zdecydowałam chodzić na kurs literatury polskiej, bo bardzo mi em, ciekawiła mi literaturę ogólnie i myślałam, że literatury polskiej było ciekawe. Czyli zdecydowałam chodzić na kurs, a tylko potem zdecydowałam też uczyć polskiego, języka polskiego, żeby lepiej przeczytać imiona autorów, pisarzy. Okej, okej. A co studiowałaś wtedy? Literatury i języki, czyli Mhm. polski, języka i literaturę. Okej, okej. No ale dlaczego taki kierunek? Bo wydaje mi się, że to jest taki. Bo ty nie mieszkałaś wtedy w Polsce, prawda? Mieszkałaś w Rzymie. No i nie wiem, podobała ci się Tylko Polska? Byłaś tak, wcześniej w mieszkałam w Polsce? Rzymie. O, oczy, oczywiście. Po kursie zdecydowałam, e, wygrałam, nie wiem jak nazywa się po polsku, ale to po włosku Borsa di Studio. Wygrałam przez uniwersytet wyjazd do Polski, do Krakowa. Em, I, i wtedy, w tym momencie zakochałam, zakochałam Kraków. Em, tak, bardzo podobało mi się Mm, i tam była dobra atmosfera, dobra energia, e, i i tam myślałam, że em, można na przyszłości mieszkać tam. Mieszkam tam, prowadzić. mm, Nie wiem, jak Chciałaś się przeprowadzić do Krakowa. racjonalnie wytłumaczyć. Myślę, że po prostu czułaś jakieś takie połączenie z Krakowem, prawda? Mhm. Bo jak przeprowadziłaś się do Krakowa, to już wtedy umiałaś mówić po polsku? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie, bo uczyłam się w uniwersytecie, tak, ale
nie praktykowałam, czyli nie, em, tylko teraz, em, kontynuowałam, teraz kontynuuję studiować, ale kiedy byłam w Krakowie, miałam tylko basic level, poziom Mhm. A2, Podstawowy. czyli Mhm. czyli tak. Jakie były twoje Proszę, proszę. pierwsze wrażenia, jak przyjechałaś do Krakowa? Tak, jak mówiłam, nie wiem, jak wytłumaczyć racjonalnie, ale poczułam się dobrze. E, oczywiście Kraków jest pięknie, em, ale atmosfera bardzo mi, nie wiem, fascynowała mnie, czyli Mhm. czyli tak, Podobała ci się bardzo atmosfera, podobało ci się. atmosfera i mhm, tak, tak, dużo. Okej. Eee, I dużo Polacy są bardzo, myślę, że oni są bardzo wyjątki ludzie. Em, tak, uczyłam jak połączenia. Nie wiem, jak wytłumaczyć. Okej. Super. Ale, jak skończyła się twoja historia w Krakowie? Bo ty mieszkałaś, w Krakowie przez 2 lata, tak? Dobrze zrozumiałem? I teraz wróciłaś już, E, do Rzymu. tak. Wróciłam do Rzymu, mieszkałam tam około rok i wróciłam do Rzymu, bo mój chłopak jest Włoszkiem, czyli wróciłam, mm, ale chciałabym na przyszłości wrócić do Polski. Czyli nie, tak, nie wiem, jeżeli na przyszłości będę tu, to zobaczymy. Zobaczymy. Miałaś już okazję odwiedzić Polskę razem z twoim chłopakiem? Eee, teraz nie ma, ale mam bardzo przyjaciół, i chciałabym czasami tak dojechać na spotkaniu, no, być razem nimi. Chciałabym. Mhm. Chciałem się też ciebie zapytać, no bo, mówisz, dobrze komunikatywnie po polsku. Chciałem się zapytać troszeczkę więcej, żebyś powiedziała mi, jak to było u ciebie, bo zaczęłaś uczyć się polskiego na uniwersytecie, tak? Ale jak wyglądało z tą nauką? Jakie właśnie Mhm, miałaś mhm, pierwsze wrażenia, ale z nauki polskiego? Jakich metod używałaś? Jakbyś mogła coś więcej zdradzić? mhm. Em, Dla mnie było niełatwe oczywiście, ale wiesz, miałam lektorka w uniwersytecie ona była bardzo dobra, bardzo zabawna osoba, czyli na lekcje było zawsze dobra komunikacja, dobra atmosfera i myślę, że to, to ważne dla początników, które, które e, uczą się na pierwszy raz. Myślę, że to ważne, mam mieć ciekawość, e,
Ja jestem osobą bardzo ciekawą. Em, Zawsze interesowało mnie znać coś, że nie znam. Polecam robić i praktykować. Polecam mówić z Polakami, oglądać seriale w polskim języku. Ale to ważne, na moim zdanie, jest mówić z Polakami. Mhm, mhm. E, a czy no dobra, bo jak zaczynałaś uczyć się, to miałaś lekcję z lektorką na uniwersytecie i wtedy już oglądałaś też jakieś seriale, jakiś content i rozmawiałaś? Czy dopiero zaczęłaś rozmawiać z Polakami, po tym, jak przeprowadziłaś się do Krakowa? Kiedy oglądałam seriale, nie rozumiałam, ale Mhm. próbowałam. Polecasz jakieś, Em, fajne seriale do nauki polskiego? Albo kanały, podcasty, muzykę? Oczywiście. E, Oczywiście. Twój podcastie, który oglądałam i, i więcej, i więcej polecam, ale Polacy już myślą, że oni wiedzą to seriale 1017. I Mhm, myślę, mhm. że Na oni. Netflixie. Polacy to znają, ale może jakiś uczeń, który będzie Mhm. chciał, obejrzeć coś po polsku, może to wykorzystać. Bo ty jesteś, z tego co widziałem, nauczycielką, języka włoskiego, tak? Czy polskiego także? Nie polskiego. Polskiego nie. Polskiego się uczysz ty. Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Ale dla początników moje lekcje mogą odbywać w polskim języku. Oczywiście, wiesz mój poziom, czyli e, Mhm, tylko dla początników. mhm. Dla Można początkujących, odbywać dla lekcji początkujących. w polskim. Dla, Mhm. dla początkujących, tak. Czy ty Tak. na co dzień teraz masz, właśnie kontakt z językiem polskim? Używasz polskiego codziennie? Tak, używam codziennie przez mój przyjaciółmi, przez moi studentkami, e, czyli używam codziennie, tak. Jest, dużo osób z Polski, które uczą się języka włoskiego? Tak. Okej. I dlaczego Polacy chcą się uczyć włoskiego? Co mówią? Em, Oni są bardzo zainteresowane, są bardzo zafascynowane od kultury, od języka włoskiego. Tak, oni bardzo lubią ogólnie kulturę języka, jak wymawia. I włoskie jedzenie. Oczywiście, tak. Oczywiście, Ty wolisz, polskie czy włoskie jedzenie? oczywiście. Jestem włoską. Włoskie jedzenie. Mm. Ja jestem Polakiem, ale chyba też wolę włoskie. Ja uwielbiam pizzę, pastę i Mm. tak dalej. Mhm. Jaka jest najlepsza włoska pizza? Tak, mamy dużo. Ja uwielbiam classic taste, czyli margherita. Margherita. Margarita. Zawsze wszyscy Włosi mówią, że margarita jest najlepsza. Takie mam wrażenie. Margherita. Margherita, Margherita. margherita, margherita. Okej. A polskie Mhm. jedzenie? Lubisz jakieś Tak, polskie jedzenie?
Polskie jedzenie lubię, pączki. Bardzo Pączki. lubię. O, bardzo lubię pączki. Ja też Mhm. bardzo lubię pączki. Byłaś kiedyś w Polsce w Tłusty Czwartek? Nie, Tłusty Czwartek to jest taki dzień raz w roku i wtedy na wszyscy jedzą którym, pączki. gotowałeś. Tak, wtedy można jeść tyle pączków, ile chcesz w Tłusty Czwartek. Możesz zjeść nawet 10. Muszę próbować i dojechać, Musisz spróbować. w tym okresie. Tak. Mhm, Musisz zapytać twoich przyjaciół polskich. Na pewno ci powiedzą o Tłustym Czwartku. mhm. E, Ilaria, ty teraz na co dzień zajmujesz się tylko nauczaniem języka włoskiego? Pracujesz jako nauczyciel? Czym się zajmujesz na co dzień? Pracuję co dzień jak nauczycielką, języka włoskiego. Oczywiście mój kursy są otwarte dla wszystkich, e, ale, dużo studentów e, są Polakami. A chciałabyś w przyszłości zostać też nauczycielką polskiego? Mogłabyś uczyć na przykład Włochów. Tak, chciałabym bardzo fajnie, ale, nie wiem, bo wiesz, jest bardzo trudne, oczywiście. Oczywiście możemy robić wszystko w życiu, ale ym, nie wiem, jestem osobą, który zawsze, cały czas muszę, e, czuję zawsze gotowa. Ja nie wiem, jeżeli na przyszłości em, będę czuję gotowa na uczyć polskiego, na nauczyć polskiego. Ale tak, to można. Nie wiadomo, może nigdy nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Chciałem zapytać cię, Ilaria, na koniec, czy masz jakąś taką jedną wskazówkę? Wskazówka jest like a tip. Tip, tip. Czy masz jakąś wskazówkę dla osób, które, Okej. tak jak Mhm, ty, są na przykład z Włoch, z innych krajów, mhm, z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec i chcą się mhm. nauczyć polskiego, tak jak ty, to co powinny robić? Nie przerwować. Codziennie praktykować, mówić, oglądać seriale, ale don't stop. Praktykować codziennie, regularnie. Mhm. Czyli dyscyplina najważniejsza? Dyscyplina. Mhm. Mm, Często używa mhm. się takiego powiedzenia w nauce języków, że to jest maraton, a nie sprint. Tak? Czyli, że maraton, krok po kroku, a nie szybko i na wariata. Tak jak to mówimy w Polsce. Tak, tak, oczywiście. Nie śpiewać, ale idź powoli. Po włosku mówimy piano piano. Piano, 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 piano. Krok po kroku. I ja widziałem też, że ty zaczęłaś teraz tworzyć content na Instagramie, tak? Dla osób, które uczą się włoskiego, ale Mhm. wrzucasz tam też treści po polsku. Widziałem też, że wrzucałaś, jak mówisz po polsku. Jeśli ktoś będzie chciał znaleźć twoje konto, to co ma wpisać na Instagramie? Jak znaleźć Ilarię? Można znaleźć mi na Instagramie jak Go with Italian by Ilaria. Mhm. Wrzucę do opisu link do profilu Ilarii. Mhm. Jakbyście się chcieli z Ilarią uczyć włoskiego, a może i polskiego, bo wrzucasz też treści po polsku. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo, Ilaria, za tą rozmowę. Mówisz bardzo fajnie po polsku i wow, Twoja historia jest naprawdę imponująca. Dziękuję bardzo, Ilaria, za dzisiaj i, i widzimy się w Dziękuję, Kamil. przyszłości. Słyszymy się. Pa. Oczywiście.
Oczywiście, widzimy się. Oczywiście. Pa, pa. Pa.